Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiejszy tutorial jest szczególny, ponieważ jest to 600 film tutaj na kanale. Wyobrażacie sobie, 600 filmów już tutaj dla Was nagrałam, no jest tego troszkę, dlatego postanowiłam, że ten film nie będzie taki najprostszy, najzwyklejszy. Już przechodzę do tego, co dla Was wymyśliłam. I wymyśliłam, kochani, wzór na różę. Nie wiem, jak ją pokazać, żeby ją było całą widać. Tu jest jedna. A i tak Wam powiem, że akurat tą różę zobaczycie na tym tutorialu. Tu jest druga. Tak wygląda. Widzicie, ta ma 3 płatki. Przepraszam, 3 listki. Ta ma 2 listki. Ta ma 4 większe płatki, a ta ma 3. Ale zresztą wszystko Wam wytłumaczę w trakcie tutorialu. I tak, co jest nam, kochani, potrzebne, żeby taką różę sobie zrobić? Potrzebujemy włóczkę. I tak, ja tutaj pracuję na włóczce Yarnard Jeans. I możemy użyć jednego koloru, a możemy też zrobić tą różyczkę wielokolorową. I tak, potrzebujemy, jeżeli chcemy w jednym kolorze, no to potrzebujemy praktycznie cały motek włóczki. Bo z całego motka zostało zaledwie tyle. Także na motek się musimy przygotować. Do tego zielony motek też zaczynałam tutaj, ale widzicie, jego dużo więcej mi zostało. Także potrzebujemy włóczkę na sam kwiat plus zieloną. I tutaj, tak jak mówię, ja mam Yarnard Jeans, mi się na tym wygodnie robi. To nie jest reklama, od razu mówię, a fajnie by było. Do tego szydełko 2,5 mm. Ja tutaj używam do tej włóczki. Oprócz tego musimy mieć znaczniki. I znaczniki musimy mieć co najmniej 4 znaczniki, bądź cokolwiek, czym sobie zaznaczymy. O, takie spinacze do papieru też mogą być. Dalej, potrzebujemy coś na łodyżkę. I ja mam tu taki drut florystyczny, półmetrowy. Ja akurat użyję 2 sztuk, ale może być to też patyczek do szaszłyków. Coś, co macie, co możecie użyć właśnie jako łodyżkę. Do tego potrzebujemy cienki drucik. Ja mam, to jest początek, taki cieniutki, mięciutki drucik do listków, bo w listkach mamy druciki. Dalej patrzę, żebym niczego nie zapomniała. Igła, to jest wiadome. Potrzebujemy też nożyczki, które zgubiłam. Potrzebujemy nożyczki i potrzebny nam będzie również klej na gorąco, ponieważ wszystkie płatki w róży będziemy przyklejać. Także jeszcze nam jest potrzebny klej. Ja tak spojrzę, czy o czymś zapomniałam. Mam nadzieję, że nie. Jakbym zapomniała o czymś, no to Wam, kochani, dopiszę, ale myślę, że powiedziałam o wszystkim. Jeszcze zanim zaczniemy, będzie mi przeogromnie miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale, a jak macie ochotę wesprzeć mój kanał, to również będzie mi miło i można to zrobić przez Buy Coffee, link macie w opisie. I tam można postawić mi taką wirtualną kawkę i wszystkie kawki teraz idą na wymianę sprzętu, ponieważ aparat nie domaga. Może tak to ładnie powiem. Dobra, kochani, wszystko powiedziałam. Mam nadzieję, że wszystko. Także bierzemy się za ten przepiękny wzór. Zaczniemy sobie od wykonania małego płatka. I ogólnie mały płatek to jest baza do wszystkich płatków. Robimy magiczne kółko. I jak zrobić magiczne kółeczko? Tutaj Wam wkleję link do filmu. I w opisie również będziecie mieli wklejony link i tam sobie możecie kliknąć i zobaczyć, jak ja robię magiczne kółeczko, krok po kroku. I tak, jak już będziemy mieli magiczne kółko, robimy w nim albo na nim 6 półsłupków. Wkładamy szydełko do środka, do kółeczka, przeciągamy włóczkę
Mamy 2 pętelki na szydełku i przez 2 pętelki przeciągamy włóczkę. I tak, każde jedno okrążenie, każdy pierwszy półsłupek w każdym okrążeniu będziemy sobie zaznaczać. Także jakbym zapomniała powiedzieć, to pamiętajcie, że każdy pierwszy półsłupek okrążenia zaznaczamy znacznikiem. I mamy tak, 1, 2, 3, 3, 4, 5 i 6 półsłupków. Ciągnąc teraz za tą krótką nitkę, zaciskamy sobie nasze magiczne kółeczko, zamykamy je. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe, czyli wbijamy się szydełkiem w miejsce znacznika, przeciągamy włóczkę i tą przeciągniętą włóczkę przeciągamy przez pętelkę na szydełku. I mamy pierwsze okrążenie zakończone. Drugie okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka i w tym okrążeniu zrobimy 6 razy 2 półsłupki w jednym. 6 razy zwiększenie, 6 razy ing, różnie to się mówi. Ja będę mówiła 2 w jednym. I tak, wbijamy się tu w pierwszy półsłupek, tu zaraz na początku, przeciągamy włóczkę i przez 2 pętelki przeciągamy włóczkę. Zaznaczamy sobie ten pierwszy półsłupek. I w tym samym półsłupku z poprzedniego okrążenia robimy drugi półsłupek. I mamy 2 w jednym. Tu w kolejnym półsłupku 2 półsłupki. Mamy drugie powtórzenie. Tutaj trzecie powtórzenie. Czwarte. Piąte powtórzenie i 6 powtórzenie. Mamy 6 razy 2 w jednym. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Drugie okrążenie mamy zakończone. Trzecie okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka i w tym okrążeniu zrobimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to pojedynczy półsłupek, który robimy tu zaraz za oczkiem. Zresztą każde okrążenie i pierwszy półsłupek zaczynamy tu zaraz za tym oczkiem łańcuszka. Mamy pierwszy półsłupek, który sobie zaznaczamy i w drugim półsłupku robimy 2 w jednym. I to mamy pierwsze powtórzenie, pojedynczy półsłupek i 2 w jednym. Mamy drugie powtórzenie, pojedynczy półsłupek, 2 w jednym. Trzecie powtórzenie, pojedynczy półsłupek, 2 w jednym. Czwarte powtórzenie, pojedynczy półsłupek, 2 w jednym. Piąte i 6 powtórzenie, pojedynczy półsłupek i 2 w jednym. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka i w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 2 pojedyncze półsłupki. Raz i 2 w jednym. Pierwszy półsłupek sobie zaznaczamy i robimy dalej półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Mamy 4 powtórzenia, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Piąte powtórzenie, półsłupek,
półsłupek, półsłupek, 2 w jednym, 6 powtórzeń za nami. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie zaczynamy również oczkiem łańcuszka i w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3 i 2 w jednym. Pierwszy półsłupek zaznaczamy i lecimy dalej. Raz, 2, 3 pojedyncze półsłupki i 2 w jednym. Cztery powtórzenia. Mamy 5. powtórzenie gotowe. I 6. powtórzenie gotowe. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka i w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 4 pojedyncze półsłupki. 3 i 4 i 2 w jednym. Pierwszy półsłupek standardowo zaznaczamy i lecimy. Raz, 2, 3 i 4, i 4 i 2 w jednym. Mamy 3 powtórzenia. I ostatnie powtórzenie. Raz, 2, 3, 3, 4 i 2 w jednym. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I teraz kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka i robimy najpierw 10 półsłupków. Raz. Zaznaczamy sobie ten pierwszy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Mamy 10 półsłupków. Następnie robimy 3 powtórzenia, a każde powtórzenie to 4 pojedyncze półsłupki i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. Mamy pierwsze powtórzenie. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. Drugie powtórzenie. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. Trzecie powtórzenie. Teraz robimy 2 w jednym. Raz i 2, a następnie 10 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka, a następnie wykonujemy 11 półsłupków. Pierwszy sobie zaznaczamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a przepraszam, 10 robimy. 9, 10 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Robimy 10 pojedynczych półsłupków. Następnie robimy 3 powtórzenia, a każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 pojedynczych półsłupków i 2 w jednym. Mamy pierwsze powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Drugie powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2. Oj, przepraszam, 2 w jednym. Trzecie powtórzenie. Teraz wykonujemy 2 w jednym. 1 i 2. A na końcu 11 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, prawie 11 półsłupków. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I teraz, kochani, robimy ostatnie okrążenie małego płatka. Zaczynamy oczywiście od oczka łańcuszka, następnie robimy 11 półsłupków. Pierwszy sobie zaznaczymy. Mamy tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 półsłupków. Teraz robimy 3 powtórzenia, a każde powtórzenie to 6 pojedynczych półsłupków i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 2 w jednym. Raz, 3, 4, 5, 6 i 2 w jednym. I trzecie powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6 i 2 w jednym. I teraz 2 w jednym, a na końcu 11 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Teraz sobie wyciągamy znacznik. W jego miejscu robimy oczko ścisłe plus oczko łańcuszka, czyli oczko ścisłe zamykające. Następnie sobie ucinamy nitkę. Gdzieś, o, są nożyczki.
Ucinamy sobie niteczkę, wyciągamy ją i mały płatek jest gotowy. I takich, kochani, małych płatków musimy wykonać 3. Bo będą 3 małe płatki, 3 średnie płatki i dużych płatków będziemy robić albo 3, albo 4. To już zależy od Was. Także bierzcie się do roboty, róbcie kolejne płateczki i widzimy się za moment. Tak jak mówiłam, tych małych płatków będziemy mieli 3. A jak chcecie już teraz zacząć sobie robić średni płatek, to zróbcie od razu 4 taki mały. Teraz, kochani, pokażę Wam, jak wykonać średni płatek. I tak, okrążenia od 1 do 9 wykonujemy tak jak w małym płatku, czyli dokładnie robimy mały płatek. Więc teraz macie chwilę, żeby ten płatek wykonać. Tu sobie dajcie pauzę, albo raczej cofnijcie sobie, zróbcie mały płatek i jak już będziecie mieli gotowy, będziecie po tym 9. okrążeniu, robimy oczko łańcuszka, następnie wykonujemy 11 półsłupków. Pierwszy oczywiście tu zaraz na początku. Ten półsłupek sobie zaznaczamy. I tak mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 płatków. Teraz robimy 2 w jednym, 2 półsłupki w jednym półsłupku, następnie 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2 i 3. W kolejnym tutaj półsłupku wykonujemy 1 półsłupek, oczko łańcuszka i jeszcze 1 półsłupek. Następnie 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2 i 3. Teraz 2 w jednym. 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3. Półsłupek w kolejnym oczku. Półsłupek, 2 oczka łańcuszka i półsłupek. W kolejnych 3 oczkach po półsłupku, czyli robimy 3 pojedyncze półsłupki. 2 w jednym w kolejnym oczku. 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3. W kolejnym tu oczku robimy półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek. Następnie 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2 i 3. 2 w jednym. I do końca tutaj robimy po jednym półsłupku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 półsłupków. Wyciągamy znacznik, robimy oczko ścisłe, zamykające, niteczkę sobie ucinamy, wyciągamy ją i takich płatków wykonujemy również 3 sztuki. Tu mi się jakiś supełek niestety trafił. Nic, jakoś sobie musimy z tym supełkiem poradzić. Nic, później się będę z tym bawić.
I tak jak mówię, robimy 3 takie płatki. Jak je będziemy mieli gotowe, to przechodzimy do ostatnich, czyli największych płatków. I tak w tych dużych płatkach również robimy najpierw mały płatek, a potem będziemy działać dalej. Także zróbcie proszę te średnie płatki i widzimy się za chwilkę. I tak, kochani, mamy gotowe 3 płatki małe, 3 płatki średnie i teraz przejdziemy do tych największych płatków. Potrzebujemy 4 znaczniki i tak, pierwsze 9 okrążeń zrobiliśmy jako pierwszy płatek. Teraz robimy oczko łańcuszka na początku. Następnie musimy zrobić 11 półsłupków. Raz i pierwszy półsłupek sobie zaznaczam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 półsłupków. Następnie robimy 2 w jednym, 2 półsłupki w jednym. Teraz 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2 i 3. Teraz w kolejnym oczku robimy półsłupek, 2 oczka łańcuszka i półsłupek. I te 2 oczka łańcuszka zaznaczamy sobie tutaj znacznikiem. Po prostu tak sobie chwytamy. Dalej robimy 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3. Teraz 2 w jednym. Znów 3 pojedyncze półsłupki. W kolejnym oczku półsłupek, 2 oczka łańcuszka i półsłupek. I tutaj te 2 oczka sobie zaznaczamy. Udało się. Dalej robimy 3 pojedyncze półsłupki. Raz i 2 i 3. 2 w jednym. Oj. Raz i 2. 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3. I znów półsłupek, 2 oczka i półsłupek. I te 2 oczka też sobie tutaj zaznaczamy. Teraz 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3, 2 w jednym i do końca po jednym półsłupku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 pojedynczych półsłupków. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe.
Kolejne okrążenie zaczynamy od jednego oczka łańcuszka, a następnie robimy 12 pojedynczych półsłupków. Raz i tutaj zaznaczamy sobie ten pierwszy półsłupek. Dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Teraz 2 w jednym. Następnie 4 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3 i 4. Wyciągamy sobie znacznik i w miejscu znacznika na tutaj tych oczkach łańcuszka robimy jeden półsłupek, jedno oczko łańcuszka i jeden półsłupek. Teraz wykonujemy 4 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3 i 4. 2 w jednym i 4 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3 i 4. Wyciągamy znacznik i na jego miejscu tutaj na oczkach łańcuszka robimy półsłupek, 2 oczka i półsłupek. Następnie wykonujemy 4 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3 i 4. 2 oczka, przepraszam, 2 w jednym. Raz i 2. Następnie znowu 4 półsłupki. Raz, 2, 3 i 4. Wyciągamy znacznik i na jego miejscu, na tych tu oczkach łańcuszka robimy półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek. Znowu 4 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3, 4. 2 w jednym. Raz i 2. I tu już lecimy do końca po jednym półsłupku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, i 13 pojedynczych półsłupków. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe, zamykające, czyli z oczkiem łańcuszka na koniec. Ucinamy sobie niteczkę, wyciągamy ją i tak jak mówiłam, takich dużych płatków wykonujemy albo 3, albo spadł mi znacznik, albo 4. To już jest zależne od Was. No, jak chcecie mieć rozbudowaną tą różyczkę. Ja teraz wykonam w sumie 4 takie duże płatki, żebym tą różę miała ciut większą. I do Was wrócę. Ale jeszcze, zanim to zrobię, to od razu powiem, pochowamy te wszystkie nitki tutaj ze środka. Bo te końcowe niteczki to sobie później schowamy w łodyżce, ale te ze środka nitki musimy po prostu wszyć. Tak sobie wszywamy naprzemiennie, w kilku miejscach się przeszywamy, następnie ucinamy tą nitkę. Przepraszam. I niteczka jest schowana. I tak robimy, kochani, we wszystkich tych płatkach. Ja się biorę za zrobienie reszty, pochowam również te niteczki i do Was wrócę. Wy również proszę zróbcie do końca te wszystkie płatki.
Pochowałam wszystkie niteczki w moich tutaj płatkach, duże, średnie i małe. I teraz przejdziemy do robienia listków. Tak, potrzebujemy zieloną włóczkę oraz drucik. Potrzebujemy około 25 cm kawałek drucika. No takiego drucika. Już się tu rozplątuje z włóczki. Zieloną włóczkę i szydełko. No znacznik też się pewnie przyda. I tak, zaczynamy od zrobienia pętelki. Następnie robimy 12 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 oczek łańcuszka. I teraz bierzemy nasz drucik, układamy sobie tak, o, tutaj wzdłuż łańcuszka i wbijając się w drugie oczko, tu jest pierwsze oczko od szydełka, tutaj drugie, w to się wbijamy pod drucikiem, przeciągamy włóczkę, mamy dwie pętelki, a następnie nad drucikiem przeciągamy włóczkę i robimy półsłupek. Zaznaczymy sobie ten pierwszy półsłupek, a czemu by nie. Następnie w kolejnym oczku robimy słupek. Nawijamy włóczkę na szydełko, wkładamy szydełko w oczko, pod drucik, przeciągamy włóczkę, mamy 3 pętelki na szydełku, teraz przeciągamy włóczkę przez dwie pętelki i przez dwie pętelki, mamy słupek. W kolejnym oczku robimy słupek podwójnie nawinięty, czyli 2 razy robimy narzut, wbijamy się w oczko, pamiętamy drucik zawsze nad szydełkiem, przeciągamy włóczkę, mamy 4 pętelki na szydełku i teraz przeciągamy włóczkę przez dwie, mamy 3, przez dwie, mamy 2 i przez dwie. Następnie w kolejnym oczku robimy słupek potrójnie nawinięty, czyli 3 razy narzut, wbijamy się w oczko tutaj, pod drucikiem, przeciągamy włóczkę, mamy aż 5 pętelek na szydełku, przeciągamy przez dwie, przez dwie, przez dwie i przez dwie pętelki. W kolejnym oczku robimy również słupek potrójnie nawinięty. W kolejnym oczku robimy 2 słupki potrójnie nawinięte. Mam pierwszy i w tym samym oczku drugi. W kolejnym oczku słupek podwójnie nawinięty. W kolejnym oczku słupek. W kolejnym oczku półsłupek nawijamy, czyli robimy narzut jak do słupka. Wbijamy się w oczko, przeciągamy włóczkę, mamy 3 pętelki na szydełku i przez wszystkie 3 przeciągamy włóczkę. W kolejnym oczku półsłupek i w kolejnym oczku, tu ostatnim, 3 półsłupki. Tu już możemy sobie wyrównać ten drucik, żeby go złożyć tu w pół. Tu będzie nasza góra. I w tym ostatnim oczku robimy 3 półsłupki. Raz, 2 i 3.
I teraz, kochani, ten przedostatni półsłupek, który wykonaliśmy, możemy sobie zaznaczyć. To jest ostatni, przedostatni. Czyli tak jakby środkowy z tych 3 półsłupków. I teraz będziemy przerabiać drugą stronę łańcuszka. I tak jak na przykład po tej stronie był półsłupek, to po tej też będziemy robić półsłupek. Jak po tej stronie oczka był słupek potrójnie nawinięty, to z drugiej strony oczka również będziemy robić, ale ja Wam będę mówić po kolei, jak działamy. I tak, to oczko, gdzie mieliśmy 3 półsłupki, zostawiamy już w spokoju. Wbijamy się w kolejne oczko. Tu widzicie, mamy oczko z tymi 3 słupkami. Tu mamy kolejne oczko z półsłupkiem. Wbijamy się w to oczko i nad szydełkiem mamy tą nitkę oraz drugą stronę drucika. I tutaj przeciągamy sobie włóczkę i robimy jeden półsłupek. Tu w kolejnym oczku robimy półsłupek nawijany. Narzut, wbijamy się w oczko, nad szydełkiem słupek i nitka, przeciągamy włóczkę i przez 3 pętelki. W kolejnym oczku robimy słupek, w kolejnym oczku robimy słupek podwójnie nawinięty, w następnym oczku robimy 2 słupki potrójnie nawinięte, raz i 2. Jakiś supełek tu zrobił. Udało się. Mamy 2 słupki potrójnie nawinięte. W kolejnym oczku słupek potrójnie nawinięty. W kolejnym oczku słupek potrójnie nawinięty. W kolejnym oczku słupek podwójnie nawinięty. W kolejnym oczku słupek. I tutaj mieliśmy na początku półsłupek, to w tym oczku robimy również półsłupek. I teraz, kochani, wyciągamy znacznik. W miejscu znacznika robimy oczko ścisłe. Przeciągamy sobie włóczkę, tu mamy na dole drucik. Wbijamy się tu, gdzie mieliśmy znacznik. Przeciągamy włóczkę i przez 2 pętelki. Następnie pod spodem robimy jedno oczko łańcuszka. Druciki mamy na górze. Robimy jedno oczko. Znowu drucik dajemy na dół i wykonujemy w tym pierwszym oczku półsłupek. Tu mamy, widzicie, drucik nad włóczką, ale to nic nie szkodzi. Wbijamy się, przeciągamy włóczkę i przez 2 pętelki. Teraz sobie zaznaczamy ten pierwszy półsłupek. I tak, będziemy robić w każdym tutaj jednym, nazwijmy to, elemencie, w każdym jednym słupku, półsłupku i tak dalej, półsłupek. Ale między półsłupkami mają być oczka łańcuszka. Więc tak, tu mamy półsłupek, teraz oczko, przepraszam, 2 oczka łańcuszka. Wbijam się w kolejny tu element, robiąc półsłupek i 2 oczka łańcuszka. W kolejnym półsłupek, 2 oczka, półsłupek, 2 oczka, półsłupek, 2 oczka, półsłupek, 2 oczka, półsłupek.
2 oczka, półsłupek, 2 oczka, półsłupek, 2 oczka, półsłupek, półsłupek, 2 oczka, półsłupek i 2 oczka. I dochodzimy do momentu, gdzie jesteśmy na tym półsłupku, prawie jesteśmy na tym półsłupku, gdzie mamy znacznik. I na nim, na tym półsłupku robimy półsłupek, teraz pikotek z 3 oczek łańcuszka. Czyli robimy raz, 2, 3 oczka. Następnie u podnóża tych oczek mamy takie 2 niteczki. Tu mamy oczka, tu mamy niteczki. Wbijamy się w nie, przeciągamy włóczkę i tą przeciągniętą włóczkę przeciągamy przez pętelkę na szydełku. Następnie w tym samym oczku robimy półsłupek i znowu, znaczy w tym samym tu półsłupku poprzedniego okrążenia. Następnie 2 oczka, półsłupek i tak do końca lecimy. 2 oczka, półsłupek, 2 oczka. No ciekawe, kto zliczy, ile razy ja powiedziałam w tym filmie. Półsłupek, 2 oczka, półsłupek, 2 oczka, półsłupek, 2 oczka, półsłupek, 2 oczka, półsłupek. Mam nadzieję, że nie uciekam rękami z kadru. 2. Coś tu pomieszałam. O, właśnie. Tak coś mi za gęsto było. Półsłupek, 2 oczka, 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 półsłupek, 2 oczka i tutaj w ostatnim półsłupku również wykonamy półsłupek. Teraz tylko 2 oczka, 2 oczka i w miejscu znacznika robimy oczko ścisłe. Tak, teraz oczko łańcuszka dla zabezpieczenia. Teraz sobie rozciągamy ten listek. Ucinamy tą niteczkę troszeczkę dłuższą, żeby nią owinąć drucik. Wyciągamy i tak jak mówiłam, owijamy sobie drucik tą nitką. Oj, przepraszam Was bardzo. Sobie zegnę póki co. I tak, listki wykonujemy 2 albo 3, to zależy ile tych listków chcecie mieć na Waszej róży. Ja sobie zrobię w sumie 3 te listeczki i wracam do Was z ostatnim elementem do wykonania. I tak, kochani, płatki mamy, listki również wykonałam wszystkie. I teraz zrobimy ten tutaj elemencik. Nie wiem jak to nazwać, po prostu to wykonamy. I tak, bierzemy zieloną włóczkę. Zaczynamy od magicznego kółka.
Następnie na magicznym kółeczku wykonujemy 6 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zaciskamy kółeczko. Aha, zapomniałam, że zaznaczamy sobie pierwszy półsłupek, także wybaczcie mi to zapomnienie. Pierwszy półsłupek powinniśmy mieć zaznaczony, bo w niego się wbijemy i robimy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka i w tym okrążeniu zrobimy 6 razy 2 w jednym. Tutaj wbijamy się w ten pierwszy półsłupek, tu zaraz za oczkiem. Robimy raz i 2 półsłupki. Pierwszy półsłupek sobie zaznaczamy. Raz i 2. I raz i 2. Oj. I raz i 2. Raz i 2. I raz i 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 półsłupków na okręgu. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie jest to 6 powtórzeń, ale najpierw oczko łańcuszka. I tak, 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to pojedynczy półsłupek. I ten pierwszy półsłupek sobie zaznaczamy. I w kolejnym półsłupku 2 w jednym. I znowu pojedynczy półsłupek i 2 w jednym. Mamy drugie powtórzenie, półsłupek i 2 w jednym. Trzecie, półsłupek i 2 w jednym. Czwarte powtórzenie, półsłupek, 2 w jednym. Piąte, półsłupek, 2 w jednym. Szóste szóste powtórzenie. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie robimy po prostu 18 półsłupków, ale najpierw oczko łańcuszka. Pierwszy półsłupek sobie zaznaczymy. I lecimy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 półsłupków. Znacznik wyciągamy i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I teraz pokażę Wam element, który będziemy tutaj dookoła naszej pracy powtarzać. Więc tak, robimy 12 oczek łańcuszka. Cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Następnie wbijając się w drugie oczko łańcuszka, bo tu zaczynamy od drugiego, w tym oczku robimy oczko ścisłe, czyli przeciągamy włóczkę i tą przeciągniętą włóczkę przez pętelkę. W kolejnym oczku półsłupek, w następnym oczku półsłupek, w kolejnym oczku półsłupek nawijany, w następnym oczku półsłupek nawijany, w kolejnym oczku słupek, w kolejnym oczku
słupek. I teraz już do końca w tych 4 oczkach robimy po jednym słupku podwójnie nawiniętym. Raz. I raz. I raz. I tu w ostatnim oczku również. Omijamy sobie 2 półsłupki tutaj z tego kółeczka. Raz, 2 i robimy oczko ścisłe w trzecim. I teraz znowu 12 oczek łańcuszka. I powtarzamy dokładnie to samo, co tutaj pokazałam, czyli od drugiego oczka. Oczko ścisłe. Później półsłupek, półsłupek i tak dalej. I takich elementów wyjdzie nam tutaj 6. Musimy zrobić 6 takich. Ja już je, kochani, zrobię poza kadrem. Wy proszę również je zróbcie i spotykamy się tutaj pod koniec tego. No, nazywam to elementem, bo nie wiem, jak się to nazywa. No i tak, mam 6 tych listków, płatków zrobionych. Na koniec pomijamy sobie 2 półsłupki, wbijamy się w kolejny i robimy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka dodatkowo. Następnie ucinamy sobie tą nitkę, wyciągamy ją i tą niteczkę możemy sobie wszyć w naszą tutaj pracę. Tak sobie zwyczajnie przeszywamy. Następnie tą nitkę ucinamy. Tą środkową niteczkę od magicznego kółka ją sobie później tak jakby wrobimy w naszą łodyżkę, także tą nitką się nie przejmujemy. I ważna sprawa, troszkę sobie tutaj musimy poszerzyć tą dziurkę od magicznego kółka. Czyli to nasze w sumie magiczne kółko. Bo tutaj musi wejść nam drut. Także poszerzamy sobie. Przygotowujemy, kochani, wszystkie już potrzebne nam tutaj elementy, czyli druciki. Rozgrzewamy klej na gorąco, bo on tutaj też jest kluczowy. Ja sobie podłączę, żeby mi się grzał. Tu mam wszystko już przygotowane i będziemy brać się za składanie tego wszystkiego w piękną całość. Powiem Wam, kochani, tak, że stała się rzecz niefajna. Aparat mi odmówił posłuszeństwa i przy nagrywaniu stwierdził, że usunę plik. Także płatki wyglądają niestety tak, jak wyglądają, ale udało mi się je w jakiś sposób oderwać od tych drucików, żeby jeszcze raz Wam to nagrać i pokazać, jak to przyklejać. Także bierzemy mały płatek, to jest strona, która będzie widoczna, to jest strona do środka. I tak, bierzemy troszkę kleju tutaj na środek. Bierzemy druciki i te druciki tutaj przyklejamy na środku płatka. Następnie dajemy troszkę kleju tutaj. Zamykamy w taki sposób i troszkę kleju bierzemy i dajemy tu. I zamykamy w taki sposób ten pierwszy mały płatek. Następnie dajemy trochę kleju tutaj na tą część. Bierzemy drugi mały płatek.
przyklejamy go w ten sposób. Obracamy sobie naszą pracę. I teraz tutaj jedną stronę przyklejamy i drugą stronę przyklejamy. Troszkę kleju dajemy tu na środek, bierzemy kolejny mały płatek, przyklejamy go tutaj i tak samo te boczne tutaj skrzydełka, to nazwijmy, też przyklejamy. Znowu dajemy tu klej na wierzch. Bierzemy tym razem średni płatek i przyklejamy go sobie w taki sposób, żeby nam się tutaj ładnie zawijało. Teraz dajemy troszkę kleju na jeden płatek, na jedną stronę płatka, tutaj na drugą stronę i przyklejamy. Znowu dajemy klej tutaj na wierzch. Bierzemy średni płatek, przyklejamy. Tutaj sobie też boczki przykleimy. Tak. I znowu tutaj średni płatek ląduje. I boczki przyklejamy jeden i drugi. I teraz bierzemy duże płatki i duże płatki już możemy sobie na przykład przykleić tutaj. To już sobie przyklejacie tak, jak Wam pasuje, tak żeby to ładnie wyglądało. Staramy się tutaj, w tym miejscu, mam nadzieję, że było widać, kurczę, w tym miejscu nie kleić, żeby nam się ta różyczka później ładnie wywinęła. Z jednej strony, tu z drugiej. I znowu kolejny płatek. Tu sobie już można przymierzyć, jak nam pasuje. Myślę, że tak będzie subcio. Tak będzie super. Klej. Przykładamy płatek. Troszkę tutaj boczki przyklejamy. Jeden i drugi. Jeszcze zostały mi dwa płatki. Na pewno tu jeden będzie. Tak, pozwolicie, że się przyglądnę tej różyczce, gdzie jeszcze płatka brakuje. I myślę, że przykleję jeszcze tylko tu. W sumie tylko, bo więcej nie mam. Przykładamy. Teraz sobie tutaj tylko troszkę te boczki przykleję. I tak. Ogólnie kwiat jako sam kwiat jest gotowy. Tu sobie możemy powywijać te płatki. Teraz weźmiemy się za przyklejanie całej reszty, czyli tego, dołączanie liści, a jeszcze nam jest zielona łuczka potrzebna, żeby owinąć tutaj łodyżkę. Teraz, kochani, możemy sobie pochować te nitki, bo myślałam na początku, żeby je robić w łodyżkę, zwinąć, ale możemy równie dobrze po prostu wszyć się tutaj w naszą różę, tylko nie zgubić igły, też ważna sprawa. Wszyć się w różyczkę i w taki sposób każdą niteczkę pochować. Się naparstek przydał, tak to się nazywało, chyba naparstek. O, i w taki sposób ucinamy niteczkę i kolejną chowamy. I myślę, że tak pochowam właśnie wszystkie te nitki.
Wy proszę też to zróbcie. I widzimy się dosłownie za chwileczkę. Pozwoliłam sobie, kochani, troszkę zwiększyć kadr, no bo się niestety nie pomieściła z tym wszystkim. I tak, ja sobie poszerzyłam tą dziurkę, wkładając nożyczki i delikatnie rozszerzając. I tak. To jest strona w środku, to jest strona na zewnątrz, ta widoczna. Tu sobie jeszcze przeciągnę tą niteczkę. I tak. Wkładamy sobie druciki tu. Można ociupinkę tutaj podkleić, ale to dosłownie tak odrobinkę. Teraz tu sobie zacisnę to kółeczko. I teraz każdy ten jeden elemencik musimy przykleić. Dajemy troszkę kleju, nie do samej góry i przyklejamy. Teraz można po drugiej stronie przykleić, tak żeby było w miarę symetrycznie. Wiadomo, że perfekcyjnie nie będzie, ale przecież też nie ma takiej symetrii w naturze. Teraz kolejny. I kolejny. Tak. I ostatni. Tak, mamy już to przyklejone. No tu nam coś nie pykło, ale tak jak mówię, nie ma symetrii aż takiej. Tu sobie możemy dokleić. I teraz, oj, przepraszam, i teraz bierzemy naszą zieloną włóczkę. Tu sobie możemy dla ułatwienia troszeczkę dać kleju. Uważać, żeby się nie poparzyć. I tak przyklejamy sobie tą niteczkę. No i teraz żmudnie obkręcamy tutaj wokół łodyżki. Trochę tego kręcenia będziemy mieli. To spróbuję jakoś tak zrobić, żeby było szybko i wygodnie. Te niteczki, myślę, można już obciąć, bo nam się tu tylko niepotrzebnie plątają. Jedna i druga. I dalej, kochani, owijamy. Klej na razie już nie będzie nam potrzebny. Owijamy, owijamy do momentu, aż będziemy tam, gdzie chcemy dać liść. Dobra, nie będę tracić waszego cennego czasu. Ja owinę sobie gdzieś, myślę, tak jak w tej różyczce jakieś 8 cm i do was wrócę. Owinęłam, bierzemy listek, przykładamy sobie i znowu owijamy. Tu nie ma filozofii, jak to mówią, proste jak budowa cepa, tak już kolokwialnie. I tak, tu sobie owijamy kilkukrotnie, a następnie z drugiej strony przykładamy drugi liść. Ja sobie tu całe tło poharowałam tymi
drucikami, kurczę. I tak, drugi listek, ciut niżej. I znowu owijamy. Tak, to nam się już zacznie powoli taka plątanina. Owijamy, żmudnie, nudnie, ale trzeba przez to też przebrnąć. Musimy sobie troszeczkę docisnąć, żeby nam nie wypadły te listki. I jak macie ochotę, to dajecie jeszcze trzeci listek. U mnie ta róża będzie na wypasie. Sobie jeszcze te druciki poprostuję. I tak. I owijamy, kochani, w taki sposób do samiutkiego końca. Także ja już to zrobię poza kadrem i wrócę tutaj, tutaj pod koniec do Was. Ja sobie tu na końcu jeszcze podklejam delikatnie klejem końcóweczkę i w taki sposób zakańczam robótkę. Teraz sobie ucinamy tą nitkę. Jeszcze jak ktoś chce, może delikatnie tutaj dać kleju na koniec, tak dla zabezpieczenia. I nasza różyczka jest gotowa. Mam nadzieję, kochani, że podołałam, że wzór Wam się podoba. To jest, tak jak mówię, 600. film na moim kanale, także no, film musiał być konkretny. Bardzo Wam, kochani, dziękuję za Waszą obecność tutaj, za każde obejrzenie filmu. Jest mi przeogromnie miło, bo te wyświetlenia rosną. Raz jeszcze serdecznie Wam dziękuję. Zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka oraz do oglądania innych moich filmów. Trzymajcie się, kochani, cieplutko. Wszystkiego dobrego i powodzenia.